Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGalery. Dziś mam dla Was pierwsze wideo na zamówienie. Kolega z sojuszu prosił o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z Behemotem MK1, których nie znalazł w innych filmach poświęconych tej kwestii. Zanim jednak porozmawiamy o tym, chcę poinformować Was, że trwa kampania AppGalery, w której za zakupy pakietów w grze dostajecie diamenty AppGalery, które później wymienicie na kupony i w końcu te kupony zamienicie na darmowe pakiety w State of Survival, po prostu płacąc nimi, jakby były Waszą standardową walutą w grze. Wróćmy do naszego T-Rexa, jak zwykło się mówić o Behemocie MK2. Podobnie jak w przypadku pierwszej części Behemota, kwestie podnoszenia jego poziomu oraz ulepszenia tarczy są to rzeczy dość klarowne. Nie mamy tutaj zbyt wielkiego wpływu na to, co się dzieje podczas ulepszania. Naszym jedynym zadaniem jest po prostu użyć fiolki doświadczenia lub fragmenty Behemota, żeby podnieść jego level lub poziom jego zbroi. Całkowicie inaczej sytuacja ma się z umiejętnościami Behemota, które dzielą się na 5 głównych oraz każda główna umiejętność ma swoje warkocze, które wzmacniają te umiejętności lub skracają czas potrzebny do ich użycia. I właśnie tutaj najwięcej graczy ma rozterki, na czym powinni się skupić, w jaki sposób sprawić, że z ograniczonym budżetem nasze Behemoty będą mogły pokonać większą liczbę wrogów lub lepiej poradzić sobie w wydarzeniach solo, takich jak chociażby Path of Water czy Azur Tannhaste. I dlatego dziś zobaczymy, co kryje się za opisem umiejętności, które z nich warto rozbudować priorytetowo, a które można odłożyć do rozbudowy na później. Zwróćcie uwagę, że sam nie posiadam umiejętności rozbudowanych w stopniu maksymalnym, a nawet w stopniu wysokim. Więc też to wideo jest poświęcone bardziej graczom free-to-play czy low spender niż liderom raidów, którzy oczywiście powinni mieć te drzewko bardzo rozbudowane. A więc zaczynajmy. Skupimy się tylko i wyłącznie na pierwszych 3 głównych umiejętnościach, ponieważ gdybym miał wskazać tę najważniejszą umiejętność, na której powinniśmy się skupić, to z całą powagą powiedziałbym, że ostatnią 5, ponieważ koncentruje się na wyeliminowaniu wrogich behemotów z bitwy i to od razu 2 naraz. Ale tak jak mówiłem, zostawiamy 2 ostatnie umiejętności i skupiamy się wyłącznie na pierwszych 3, z tej racji, że są bardziej dostępne dla ogółu graczy, przynajmniej na tym etapie gry. A więc mamy dziki strzał, żelazną tarczę oraz grad kul. Która z tych umiejętności powinna wieść prym w kwestii ulepszania? Pierwsza z nich, dziki strzał, skupia się na wyeliminowaniu wrogiej piechoty. Maksymalizując jej poziom sprawiamy, że nawet w sytuacjach, kiedy przegramy raid, np. w walce o bunkry czy stolicę, to w garnizonie rywala pozostanie mniej piechoty i łatwiej jest wejść, wysyłając drugi marsz solo zaraz po rajdzie. Dzięki temu możemy na 2 takty wygrać i przejąć budynek. Ale to nie wszystko. Drzewko dzikiego strzału ma 2 podumiejętności. Jedna odpowiada oczywiście za skrócenie czasu odnawiania umiejętności. Druga zaś jest bardzo potężna, ponieważ służy do obniżenia ataku jednej z głównych umiejętności wrogiego T-Rexa, czyli jego karabinu maszynowego. Na maksymalnym poziomie sprawimy, że obrażenia, jakie zadaje wrogi Behemot, spadną o 25%. To aż 1/4 ataku. Dlatego to jest umiejętność, którą doradzałbym zmaksymalizować jak najszybciej. Zauważycie wymierne rezultaty już w pierwszych testach. Druga umiejętność aktywuje się rzadziej, ale ma wymierne korzyści względem redukcji obrażeń naszych żołnierzy oraz sprawia, że wroga piechota może pudłować ze swoimi atakami. Trzeba jednak przyznać, że statystyki ataku piechoty są najniższe ze wszystkich formacji oddziałów, więc nie jest to aż tak ogromny bonus. Niemniej jednak taki efekt utrzymuje się przez 5 tur, więc daje już to wymierne korzyści. Niemniej jednak prawdziwy bonus zobaczymy po maksymalnie lewej stronie drzewka umiejętności żelaznej tarczy. Chodzi o subskill o nazwie rekonstrukcja genetyczna i przyznaję, że sprawia, że jeżą mi się włosy na rękach. Ta umiejętność sprawia, że w chwili, kiedy powinniśmy otrzymać śmiertelny cios, zapewnia nam procentową szansę na uniknięcie tych obrażeń, a dodatkowo w tym momencie przywraca określony procent punktów zdrowia. To jakby dostać zastrzyk adrenaliny i móc dalej kontynuować walkę. Przyznacie, że brzmi to fantastycznie, zwłaszcza w kontekście wydarzeń Path of Water? Ostatnim dziś omówionym skillem T-Rexa jest grad kul. Genialna umiejętność, więc nauczymy się ją czytać. Co oznaczają te procenty i co to znaczy, że zwiększa obrażenia przeciwko wrogim formacjom?
co jest punktem bazowym zwiększenia umiejętności. Mój grad kul na czas tworzenia tego filmu ma 5 poziom. Aktywuje się co 14 tur i to jest dosyć proste do zrozumienia. Następnie umiejętność zadaje obrażenia piechocie 315%, jeźdźcom 20% i łowcom 14%. I teraz pytanie brzmi, zadaje 315% czego? Od jakiej liczby liczyć 315%? Tutaj musimy się cofnąć do głównego menu Behemota i wejść w informator, czyli literę I po prawej stronie wartości siły Battle Power naszego potworka. Następnie tam rozwijamy statystyki i musimy zsumować liczbę obrażeń zależną od poziomu gwiazdek oraz od statystyk, czyli umiejętności. Oraz następnie przemnożyć tę liczbę przez procentową liczbę określającą wartość premii od zabójczości. Wyjdzie nam wartość obrażeń, jaką należy przemnożyć przez te 315%. Wychodzą kosmiczne liczby? I właśnie tak jest. Teraz gdyby sprawić, że ta umiejętność nie jest na 5 poziomie, tylko 20, to obrażenia przeciwko wrogiej piechocie wzrastają do 630%. Niesamowite, jak potężne mogą być umiejętności Behemota. Pozostało pytanie, na co najpierw przeznaczyć fiolki umiejętności Behemota. Według mnie zdecydowanie na umiejętności dodatkowe, które mają ogromny wpływ na sytuację w czasie bitwy. Dodatkowo słabsi gracze powinni inwestować w żelazną tarczę, ze względu na redukcję obrażeń oraz szansę na uniknięcie śmiertelnych obrażeń i przywrócenie punktów zdrowia naszego Behemota. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo chociaż trochę rozjaśniło pewne kwestie, a Wy nie popełnicie błędów przy budowie Behemota, które popełniłem ja. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym wideo.